Będziemy musieli go wepchać. Tylko kto go zatrzyma? Czara swoim Który to jest rocznik? 68. No styczeń. Kurde, to jeszcze można powiedzieć, że silniej niż 67. Eleonor w filmie 60 sekund też urwał. Chcesz mniejszy? W dziurkę taką musisz trafić po zamku. Czary już dawno nie trafił żadną dziurą, nie wiem jak to się Co? Poszycia masz całe nowe, nie? Te. Ale tutaj jest ładne, zobacz. Ściana od tego. Tak, to jest Od spoko. siedzeń jest To okej, i jest ta podłoga. część. Szymon, to jest podłoga nad mostem. No, no. To co ci zdjęcie wysłałem od spodu. To jest właśnie ten element, który wygląda tak źle, nie? To byś musiał to zobaczyć, bo to jest podłoga nad mostem i tutaj jest przymocowane mocowanie amortyzatorów górnych. Aha. To są generalnie drogie elementy, także zobaczysz, że jest dowiedziony, No. że się nie da uratować, to ja zamówię całą podłogę, bo to może też zamówić solutką. nie wywalił to jak to leży, nie? A i te mocowania też zamówiłem boczne. Komorów, To dobrze, bo ona powieje tam to jest strasznie. Cold size. Ale felgi fajne. Fajny kozak, podobały mi się, no. Ile? Znaczy 1800 za cały komplet dałem. Trafiło, powiem ci, bo są po 2,5-3 tysiące. Ten błotnik już był kasztaniony. Płotnik jest do wymiany. Tak, a tylny pas tu ma dziury. Tego tylnego pasa nie zamawiałem. To co, będziemy go ratować? Znaczy tu są dziury, bo tu są te obramówki całe. Tak, tylko że tutaj gnije wokół tego. Chyba będzie trzeba poratować, bo tam wiesz, w miarę możliwości. W tych jakichś gum, plastików to tam się nie trzyma wilgoć. Dobra, i co? To jest odkręcane. To jest bak zbiornik, paliwa, tak. zbiornik, To wywalamy bak. Poszycia lewe, prawe wywalamy. Tego Podłogę ratujemy, też tak? lewą wywalamy. To wywalamy, tak? Bo to mam zamówione. Okej, dobra. Druga strona analogicznie, czy coś tu się zmienia? samo. Tak samo. No i dobra, to wiadomo, klapa będzie do sodowania. Pozbędziemy się tego, zabezpieczymy epoksydem. No newralgiczny punkt to są dwie podłużnice z tyłu, jak to wygląda i mocowanie amortyzatorów i podłoga nad tylnym mostem. Dobra, Szymek, pytanie za 100 punktów dla Ciebie mam. No, słucham cię. Co to są te otwory na masce? To jest wloty klimatyzatorów, kurwa. Nie, wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. Kurwa kierunkowskazy, nie? Co? No. Co ty gadasz? No ci mówię, ja też nie wiedziałem. Serio? Instalacja kierunków, no. Tak? Ale to komu świeci? Kierowcy? Żebyś wiedział, gdzie jedziesz. No nie jest źle, nie jest źle. Ale tak, ten błotnik cały mam nowy, wewnętrzne nadkole jest nowe. Jeśli ktoś oglądał ten pierwszy filmik, to będzie wiedział, o co chodzi. Niedługo przyjadą te nowe części, ale dach zostaje. I dach jest zdrowy, udowodnię to za chwilę. Słupek A jest zdrowy, podszybie jest naprawdę zdrowe. No tutaj jest akurat ryj jest słabo, ale to zrobimy. Tu będzie najwięcej motaninki. Podłogę calutką mam nową. Wiele elementów będę musiał dorobić. Jak widać, nie wygląda tak źle już, nie? Przyłożyłem to poszycie. To zamiennik jest i strasznie to pasuje, nie? Wiadomo, że jak nie ma nic lepszego, no to można by z tego wyjść. Ale ogólnie powiem tak, już doszliśmy do konsensusu z właścicielem, przyjacielem Rafałem i będziemy to wymieniać na Rienau. I te poszycie tutaj będzie pasowało, a nie tak jak teraz. Przepraszam, że tak przykręcam kamerę.
No i nic nie mówię, prawda? Co się dzieje? Zostawiam wszędzie same wsporniki. Wiadomo, że to jest zgnilizna i tutaj nie zostanie. I cała taka zagwozdka, prawda? Co zrobić z tym, co jest w środku? Z tego, co tutaj zaglądamy, a mam tam jakąś kamerkę inspekcyjną, no to ta korozja kończy się gdzieś tutaj. I dalej od środka powinno być cacy, tak? No ale powinno być, to znaczy zobaczymy. Mamy różne preparaty, woski i tak dalej, no ale jeżeli rdza jest, to rdza postępować będzie. Dlatego zastanawiam się nad całkowitym demontażem progu, czyli rozwiercamy zgrzewy, tak? Tutaj one są akurat na wierzchu, tak samo ze słupkiem tam nad zawiasem. Tam mamy podobną sytuację i o ile tam to by wróciło góra, prawda? Bo zastanawiam się, żeby cały dach zdjąć, tak? Od słupków A odwiercam i od słupków C, bo akurat tutaj w tym przypadku B nie ma. Chyba że to nie wiem, jak tam jest to napisane w tym. Wiemy, o co chodzi? To jest słupek C, teoretycznie, tak? Przy szybie tylnej. Akurat tam jest te poszycie nawet łączone oryginalnie na cynę. To sprawdzaliśmy. Po drugiej stronie jest identycznie. I ściągamy daszek. Właśnie się nad tym zastanawiam. Być może tak zrobimy po prostu. Jakby ta metoda, wstawienie, nie wiem, blachy ryflowanej spod pieca na śruby i przyklejone na, nie wiem nawet co to jest, silikon, blacha od taczki, tutaj pianka montażowa. Wycinam dalej, wywolę tę blachę od pieca, poczyszczę podłużnicę i dalej kręcimy poklatkowy, tak? Jest już późno. Jest to koniec dnia czwartego, tak? Mam tutaj na myśli 4. dzień pracy. Wyłączę tylko wyciąg. Trochę czyszczę. Czyli 4. dzień pracy. Niekoniecznie 4. dzień kalendarzowy, tak? To znaczy coraz mniej Mustanga w Mustangu. Ale już niedługo będą tutaj wjeżdżały części oryginalne. A jak wjeżdżają nowe części oryginalne, no to już jest zupełnie inna rozmowa. Także dzień 4 kończymy. Jest już późno. Już dawno powinno mnie tu nie być. A więc dzień bodajże 7, 8, 9. Powoli czyścimy. Wraz z właścicielem. Tak? Myślę, że to taka frajda dla właściciela też móc popracować przy swoim samochodzie. A tak się składa, że dużo rzeczy jest do zrobienia. Tak, tutaj już to podłużnicę otworzyłem, tam jeszcze nie. Tak, oczywiste to jest chyba, że muszę ją otworzyć, żeby tak naprawdę ją wyczyścić, a nie tylko udawać. Równie dobrze moglibyśmy cały zapierdzielić jakimś baranem i udawać, że jest fajnie. Oczywiście tak nie będzie. O, tu jeszcze drzwiczki mam, tak. Te drzwi mają kilka wgniot, ale te wgnioty oczywiście nie są problemami. Problemy są dziury tutaj. I na tych rantach tu coś tu przebija, tak? Przyglądałem się im od środka i wygląda to dosyć podejrzanie. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy jeszcze, nie? Na ten moment jeszcze nie podjęliśmy żadnej decyzji, czy je zostawiamy, czy wymieniamy samo poszycie tych drzwi, czy ten kawałeczek na tych drzwiach, tak? Taki rancik. To wyjdzie w praniu. Na razie to jest jeszcze daleko do rozprawiania na temat tych kwestii. Oczywiście mam już poszycie nowe, przyszło, jest w garażu i jest tak jak bym chciał, czyli oryginalne i tutaj jest z tym fragmentem, wszystko super fajnie wiedzie i tutaj mogę to śmiało do końca wywalić, tylko jak wywalę, a pas zostaje tylny, no to ten pas będzie wisiał na włosku praktycznie. Na bodajże kawałeczku blachy, z którym się łączy tu z podłużnicą, której tak naprawdę nie ma, więc na razie niech to sobie jest, nie ma problemu. To może ja wejdę do Mustanga, nie? Chodźmy, wejdźmy do Mustanga. Tak.
Przepraszam za stęki. Tutaj mam tą podłużnicę, ten przedni, ja to nazywam homonto, nie? No bo to tak wygląda jak homonto. Też również zostało oczyszczone. Mógłbym je obrócić, ale nie chcę mi się teraz. No i oczywiście homonto zostaje. To mnie cieszy. Całe blachy z górę mam nową. Mamy nową też ścianę grodziową, więc tutaj będzie wszystko fajnie tacy. Tam kilka takich jeszcze elementów, no w tragicznym oczywiście stanie. I tu była ta blacha od pieca kolejna. I tutaj jeszcze jedna zagwozdka, tak? No cały ten próg, bo jak widzimy konstrukcję, to biegnie ona tutaj podłużnica. Łączy się podłużnice dwie ze sobą tutaj tym wspornikiem i to są główne elementy nośne. Następnie tutaj i tu jest mocowane pióro, tak? Jest trochę przygnite, to będzie nowe. I tutaj to jest pognite, prawda? Ten cały próg od początku do końca. I o ile ten zewnętrzny, wiadomo, to jest cienka blaszka powginana i tam tylko nadaje wyglądu, może troszkę sztywności, to ten już trzyma całą to nadwozie, więc tutaj myślę, że nawet nie ma o czym mówić, będziemy to wymieniać. Tylko jeszcze jest kwestia, czy dorabiamy sami, bo to zwykły, prosty arkusz blachy z kilkoma otworami. I tam jest kilka takich przetłoczeń już sztywniających, nie? Więc najprawdopodobniej użyję swoich kontaktów i ziomuś wytnie mi to na laserze. Tylko jedyne co to muszę mieć wymiary i to wszystko, tak? I potem to zostanie oczyszczone mechanicznie, a potem piaskereczko w takich drobnych miejscach, żeby tutaj sobie nie narobić zbyt dużego zakurzu i zamieniamy. Zamieniamy oczywiście Integrę Typera z Mustangiem miejscami. No i tam będę mógł sobie popiaskować, włączę wyciąg. Wziąłem nakładkę na pas. To jest część błotnika, którą mam nową. To będziemy czyścić, no jak widzicie jest pognite, ale dajcie mi chwilę, nie? Będzie jak nowe. To zakręta ryja, prawda? Trochę w oczy moje sypie się zaćpany w ten okularyję, wezmę w sposób. I mamy mniejszą, zobaczymy czy działa. Wezmę jaszę babkę, kształt jej tu odklepię. Takich rzeczy już nie kupisz w sklepie. Wnet słuchacie pany mojej historii, oczyści Mustanga z całej korozji. Tylny pas został już oddzielony. Trzyma się tylko na morsach, tak? Inaczej by sobie latał luźno. Przyłapałem go do końcówek blaszek z podłużnic. Przepraszam. Zdjąłem też tutaj górę podłużnicy. Piaskarka przyjechała. Taka mała, syfonowa. I będziemy radzić. Zobaczymy, co ona potrafi i czy tutaj sobie poradzi. Na te wózeczki z powrotem i wtedy będę mógł zrobić tutaj Tour de France, Monaco, bo będzie dosyć kręto i spróbuję się wywinąć. Ciekawe czy to się uda, nie? Hondę wcisnąć w poprzek, przekręcać się z dwoma, no ale jakoś sobie poradzę, tak? Były tu momentem 3 samochody, także z dwoma sobie poradzę.
Najwyżej stół postawię w poprzek. Może i tak zrobię. I wtedy Mustang wjedzie głębiej. No zobaczymy. Wszystko jest tu mobilne, wszystko jest na kółkach, tak? Dobra. Dzięki, do widzenia.